Cześć, znajdujemy się w sali prób z Pawłem Celucielniakiem. Paweł jest dziś moim gościem i opowie o swoim sprzęcie, instrumentach, wzmacniaczu oraz pedalboardzie. Zapraszamy. To zacznijmy od basów. Posiadasz 3 lutnicze basy. Dość ciekawe instrumenty, jest o czym opowiadać. Moim podstawowym instrumentem jest czterostrunowa lutnicza gitara basowa. Instrument ten wykonał Leszek Madej z Radomia. Jest znakomitym fachowcem, także wspaniałym człowiekiem. Polecam serdecznie. Jeżeli chodzi o sam bas, wykonany jest prawie z całości z jesionu. Mamy tu 5 kawałków drewna. W środku jest jawor, do niego doklejone są 2 paski bubingi. Reszta to, tak jak wspomniałem wcześniej, jesion. Przy czym jest to dość specyficzna odmiana. Jest to jesion syberyjski. Charakteryzuje się on tym, że jest dużo lżejszy od klasycznego, natomiast posiada takie samo brzmienie jak klasyczny jesion. Podstrunica wykonana jest tutaj z hebanu. Nabite są 24 stalowe progi. Klucze to Gotoch. Mostek to aluminiowy Hipshot A-Style. Jeżeli chodzi o przystawki, to mamy tutaj 2 humbuckery Seymour Duncan. Mają one ceramiczne magnesy, ponieważ wtedy posiadają one dużo mocniejszy sygnał. Jeżeli chodzi o układ elektroniczny, to jest on aktywny. Jest tu dwupasmowy equalizer Glockenklang. To pokrętło służy do głośności. Tutaj mamy balans pomiędzy przystawkami. Tutaj mamy górę i dół. Możemy przejść w tryb pasywny. Wtedy to pokrętło służy do wspólnej barwy tonu. Te 2 potencjometry to tak naprawdę przełączniki obrotowe. Możemy wybrać tryb pracy przystawki. W położeniu zasadniczym połączenie przystawek jest równoległe. Następna pozycja to rozdzielenie cewki, mamy singla i ostatnia pozycja to połączenie szeregowe. Mój drugi instrument to 5-strunowa gitara basowa, wykonana również przez Leszka. Jest to instrument wykonany z 2 kawałków drewna. Mamy tutaj jaworowy gryf oraz doklejany mahoniowy jednoczęściowy korpus. Jeżeli chodzi o podstrunicę, to wykonana jest z palisandru. Klucze Gotoch. Mostek jest mosiężny. Przystawki to 2 aktywne merliny polskie, a w środku mamy jedną przystawkę single coil z gitary Yamaha BBG5 z końca lat 90., przy czym jest ona w tym momencie aktywna. Układ jest pasywny, posiadamy tutaj 4 potencjometry, 3 służą do głośności poszczególnych przystawek oraz 1 wspólna barwa tonu. Moim trzecim instrumentem jest 4-strunowy bas fretless. To arcydzieło zostało wykonane również przez Leszka. Instrument ten w większości wykonany jest z jesionu. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że podstrunica została to wykonana z drewna, które jest używane do wykonywania łożysk w łodziach podwodnych, ponieważ jest bardziej wytrzymałe i odporne na pęknięcia niż stal. Przystawki to lutnicze niemieckie Crystal Roche wykonane przez firmę Lifey. Układ mamy pasywny. Mamy tutaj potencjometr głośności, barwa tonu oraz przełącznik do wyboru trybu pracy przystawek. Dobrze, to przejdźmy teraz do wzmacniacza. Jest to head Trace Elliot, konstrukcja tranzystorowa. Opowiedz coś więcej. Zgadza się, gram na wzmacniaczu marki Trace Elliot, seria 6. Jest to wzmacniacz z 1993 roku, w pełni tranzystorowy. Ja poddałem go pewnym modyfikacjom, ale za chwilę o tym opowiem. Wzmacniacz ten posiada moc 200 W na 4 ohm oraz 150 W na 8 ohm. Posiada on 2 wejścia, pasywne oraz aktywne, dla pasywnych i aktywnych instrumentów. Potencjometr gain. Mamy tutaj bardzo
fajną funkcję Preshape. Włącznik ten służy do wycinania środka oraz podbija górę i dół. I mamy tutaj włączany i wyłączany equalizer, przy czym ja podbijam niski środek, ale dlaczego to za chwilę opowiem. A z przesterów korzystasz z pedalboardu? Zgadza się, wzmacniacz ten nie posiada żadnej lampy, nie posiada przesterów, dlatego jeżeli chodzi o efekty, to używam tylko procesora, w którym mam zapisane presety brzmień. Jeżeli chodzi o modyfikację wzmacniacza, to zostały tutaj wbudowane kondensatory. Zwiększyły one pojemność tego wzmacniacza, przez co Trace zyskał bardzo na brzmieniu, chociaż i tak brzmiał bardzo dobrze. Kondensatory te działają jako filtry nisko-przepustowe, dlatego wzmacniacz bardzo zyskał na niskich częstotliwościach. Przejdźmy teraz do kolumn. Z zewnątrz tak naprawdę nie widać, co to są za kolumny, co to za firma. Głośniki w tej kolumnie to Monacory. Opowiedz coś więcej. Tak, zgadza się. Należy nie sugerować się ich wyglądem, ponieważ kolumny zostały wykonane dla mnie. W środku posiadają one głośniki firmy Monacor. Używam ich, ponieważ mają bardzo szerokie pasmo, porównywalne z głośnikami Celestion. Przy czym akurat ten model tych głośników posiada dużo wyższą skuteczność. Posiadam dwie paczki. Pierwsza jest to kolumna 2x10 o mocy 300 W. Ma ona wbudowany tweeter Selenium, który ma regulowaną głośność. A druga kolumna to 15-calowy neodymowy głośnik o mocy 600 W z odłączanym tweeterem. Używam tej kolumny bardziej jako subwoofer, ale także do solowych koncertów jako samodzielna kolumna sprawdza się bardzo dobrze. Korzystasz też z tej drugiej kolumny jednogłośnikowej podczas występów z Plastic Palm Tree. Zgadza się, bardzo długo grałem na kolumnie 2x10, ale bardzo zadowala mnie brzmienie tej 15 i w tym momencie używam głównie jej. Okej, no to został nam pedalboard. Zgadza się. Opowiem o swoich efektach oraz o całym pomyśle na moją muzykę. Moim podstawowym efektem, którego używam na koncertach, jest looper. Jest to urządzenie, które w czasie rzeczywistym nagrywa daną frazę, a następnie automatycznie ją zapętla. Do tak nagranego podkładu mogę użyć kilku wbudowanych rytmów perkusyjnych, których tempo mogę dowolnie zmieniać, a także kilka efektów, które bardzo wzbogacają dany podkład. Jeżeli chodzi o efekty brzmieniowe, to głównym modulatorem jest tutaj Korg. Jest to efekt, który posiada wbudowany equalizer, kilka symulacji wzmacniaczy. Ja używam go w taki sposób, że mam kilka presetów brzmień, które są zapisane w banku pamięci i w czasie występu na żywo szybko używam poszczególnego brzmienia, którego akurat potrzebuję. Brzmienie to uzupełniam dwoma kostkami. Pierwsza z nich to EBS Bass IQ Tribe Envelope Filter. Jest to efekt, który może pracować w dwóch trybach. Pierwsze brzmienie jest to klasyczna kaczka, drugie wała. Ja używam tego drugiego, przy czym dość mocno wyciągam ten efekt w czasie, dzięki czemu bardzo ładnie podbija on środkowe częstotliwości. Dlatego używam go w pewnym sensie jako booster środka. I kolejny efekt jest to flashback TC Electronic Delay. Bardzo klasyczny, znany, popularny delay, używany głównie przez gitarzystów, ale do gitary basowej sprawdza się równie dobrze. Jako podstawowe brzmienie używam presetu, w którym mam pełne pasmo. Brzmi to wtedy tak. Mogę oczywiście pewne częstotliwości wyciąć. Robię to w ten sposób, że kolejne brzmienie wycina środek, a mocno podbija częstotliwości skrajne, górę i dół. Wtedy bas brzmi zupełnie inaczej. Jest dużo mocniejszy sygnał. Do grania palcami używam brzmienia, do którego dodaję chorusa, flangera oraz trochę echa. Wygląda to w ten sposób.
wycinam praktycznie cały środek oraz dół. Zostawiam tylko górę, do której dodaję echo. Brzmi to mniej więcej tak. Brzmienie to mogę również wzbogacić dodatkowym delayem. Brzmi to wtedy tak.